będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, sprawa jest tak ważna, że chciałbym zagrzmieć z tego miejsca na całą Polskę i na cały świat. Ale mój głos jest słaby i cichy. Nawet gardło w tej chwili w niedyspozycji, co musicie mi wybaczyć. Słyszycie mnie z tej kaplicy, w której około 2014 roku pierwsza grupa ludzi stanęła razem ze mną przed ołtarzem i Bogu Ojcu, rozkrzyżowując swoje ręce właśnie tutaj, powiedzieli po raz pierwszy: oto jestem na krzyżu, który podejmuję i ofiaruję Ci w łączności z krzyżem Jezusa za wszystkich grzeszników ziemi, za ich nawrócenie. W ten sposób narodziła się iskra z Polski, jak mi to dane było rozpoznać, że mają być nie jakiś nadzwyczajny człowiek, który by swoim działaniem, przemówieniami wstrząsnął sumieniem świata, ale mają to być ludzie skromni, prości, nikomu nieznani, którzy właśnie w ten sposób tę ofiarę złożą, siebie w ofierze za cały świat. Ta myśl wypłynęła od samej Matki Najświętszej, gdy pokazała dzieciom w Fatimie piekło 14 sierpnia. Powiedziała: widzieliście piekło, do którego idą tysiące grzeszników, bo nie ma komu za nich ofiarować się i modlić. I my właśnie podjęliśmy to działanie, by odpowiedzieć Matce Najświętszej, ukazującej jednocześnie swoje serce poprzebijane cierniami tam w Fatimie. Potem, kilka lat później, to był rok 2016, gdy już przeszedłem straszną chorobę mogącą mnie zabić, przez 2 tygodnie ratowano mnie, wyprowadzano ze śpiączki. Otrzymałem natchnienie. Dlaczego mówisz ludziom, piszesz tylko o ofiarowaniu się za grzeszników świata, o modlitwach? Przecież Matka Najświętsza 2 rzeczy tam wymieniła. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie żyjący obecnie na ziemi mieli kogoś, kto za nich się ofiaruje i modli. Niezależnie od tego, kim są, w co, w kogo wierzą, jak wierzą. Wszyscy są dziećmi Boga. I Bóg chce, żeby nikt z nich nie mógł postawić mu zarzutu. No tak, nie poznałem Kościoła katolickiego, ale właśnie ludzie Kościoła mieli większą szansę zbawienia, nawrócenia, przygotowania się na przyjście Chrystusa. A ja? Właśnie i Ty, bracie czy siostro, w najdalszym zakątku świata masz kogoś, kto za Ciebie się ofiaruje i modli. Na pewno zapytacie, jak doszedłem do tego, w jaki sposób to otrzymałem. Historia jest długa, musiałbym sięgnąć aż do początku swego ziemskiego życia, czego nie będę dzisiaj robił. Bo już jako małe dziecko, bardzo małe, zostałem przez Matkę Najświętszą zaniesionym do nieba w jej ramionach i
gdy trzymała mnie przed obliczem Boga Ojca, opisywałem to wydarzenie, miałem poznanie całego swojego życia i swojej misji, ze śmiercią włącznie, którą zaakceptowałem, taką właśnie, jaką Bóg chce mi dać. Potem jednak zapomniałem o tym, o szczegółach tej misji, jak może małe dziecko wiele pamiętać. I stopniowo Bóg odsłaniał mi ją poprzez przenoszenie mnie duchem, wyobraźnią, sercem do nowego świata wiele, wiele razy nocami. Poprzez niebiańskie lekcje teologii, po których wracając do siebie, wracając na ziemię, żałowałem, że nie znajdę języka odpowiedniego, żeby to ludziom przekazać. Bóg mnie uspokajał, gdy przyjdzie ten czas, otrzymasz te możliwości. To nie jest dla ciebie na tę chwilę. Ona przyjdzie. I to rzeczywiście się stało. Mogłem jako teolog otrzymywać światło w bardzo ważnych nawet kwestiach, do których bym ani sam nie doszedł, ani bym nie wyczytał ich prawidłowej interpretacji. Po tym spotkaniu we wczesnym dzieciństwie z Bogiem najbardziej wstrząsające było w roku około 1983, kiedy to w czasie nocnej modlitwy w parafii swojej, gdzie byłem proboszczem w tym kościele, parafii Korczówka w dekanacie Biała Podlaska, nagle znalazłem się przed obliczem Chrystusa, otoczonego mnóstwem aniołów, który ukazał mi się jako sędzia. Sędzia wszystkich ludzi żyjących na ziemi. Dla mnie samego, który byłem wtedy żywy, byłem w łasce uświęcającej. Nie było to jakimś wstrząsem, powodem do płaczu, wprost przeciwnie, było to dla mnie bardzo szczęśliwe przeżycie. Ale miałem świadomość, że dla innych takie nie będzie. Tak jak opisywałem już nieraz, wyskoczyłem z kościoła, żeby się przekonać, że nikt się nie obudził i że to tylko mnie było dane, ale nie wiedziałem, co to takiego jest, gdzie to umieścić, zakorzenić, jak to odczytać, sens tego wydarzenia.